Czasem to, co najważniejsze, dzieje się po cichu, bez fanfar. Zapraszamy Was dzisiaj na bardzo emocjonujący moment w naszym gospodarstwie, na chwilę, która mówi więcej o życiu niż niejedna lekcja. To prawda o tym, że życie, każde życie potrzebuje wsparcia i bliskości. Ten moment to więcej niż poród. Drodzy widzowie, obejrzyjcie to sercem, abyśmy nie zapominali, co to znaczy być dla kogoś. Tak po prostu, bezinteresownie i prawdziwie. Nie będę przedłużała już więcej. Zapraszamy do oglądania. Poszła ją dopingować. No. To one rozmawiają, wiecie, cały czas. No właśnie, Rodzi, nie zdążyłem złapać na kamerze. Bąbel płodu wychodził. A tu dwa maluchy są. Tak, to jest też jeden, jest drugi. Chodźcie, maluchy, chodź. Au. Nie masz gdzie kopytkować? Nie masz gdzie kopytkować? Odważny jesteś, baranek. Odważny baranek. A już coraz bardziej chyba wychodzi kopyto. Patrzcie, jak on wygląda w całym śluzie. Dobrze, już, daj mu oddychać i zostaw resztę matce. Nie, o mnie nie. O mnie nie trzeba się ten. Babczek?
wymyć, wyczyścić. Ale dość cichutko, jeszcze nie wydał żadnego... Ale Powiemy wam, że jesteśmy zszokowani, znaczy ja. Razem oczywiście, bo tak widzieliśmy, jak kuski się rodziły, ale nigdy nie byliśmy przy narodzinach owieczek. I spójrzcie, mamy jedna i druga pomagają sobie, czyszczą te maluchy. Bo o membranę wciąga. Ciekawe, czy jedno będzie miała, czy dwójkę, bo w zeszłym roku miała jedno. Jedno? Tak. No ale owce mówią, że raczej częściej... Dzień dobry, on do mnie podchodzi cały czas. Cześć. Ale jak stado takie grzeczne, Grzeczne spokojne. No nawet kozy nie świrują Nawet za bardzo. kozy, tak. Poczekaj, mama zajęta jest zaraz. Pomaga drugiej mamie. Się patrzy. Gdzie jest samiczka? Ta mała? To mała gdzieś z tamtej strony To jest była. taki ładny, popatrz, duży. Tak, tak, tylko wiesz, niech go wyliżą i wiesz, żeby się napił siarki szybciutko. Wiesz, o to chodzi. Klady, on ma kilka godzin na to, to chyba nie jest tak, no przynajmniej musi wstać. Co? O, jest maluch. Jest kropeczka. Kropeczka, tak? A? Nie. No, chłopczyku, nie przeszkadzaj teraz. A to jest kropeczka, daliśmy jej imię? O, ma malutką Bo kropeczkę. ma taką malutką kropeczkę. No, oj. A zobacz, jaki ładny ten maluszek, Ładny co? jest, no. Ładny, Generalnie ładne tak. powychodziły teraz. No, Piękne. na razie są piękne. I duże, wiesz, takie. Tak. Jest drugi poród. Już matka chyba jest taka, wiecie, no ona jest bardziej dojrzała i pełniejsza. I chyba takie po prostu te maluchy zaczynają być bardziej dorodne niż za pierwszym razem. Prawda? Ogonku. Ale zobacz, czekaj, tamten. Patrzę. Duży chyba, co? Duży. Duży. Chyba Żeby, będzie... żeby sam nie był. No właśnie, często tak. Dobra, niech go wylizuje. Ale ty ciekawy mały gnoj. Ciekawski, no. I nie odpuszczam. Wczoraj się przecież też urodził, co wrażasz? Tak, tak, tak. Dzisiaj Wszystko patrzę na dla swego niego. kumpla, który robi to samo. Trzymam Wszystko kupelę. dla niego jest, no, nowe. Ten ty patrz, ten się w ogóle nie boi. Nie, Tamta nie jest taka, nie to, że się boi, ale nie jest Tak, aż tak tak. odważna jak ten. Widzisz, popatrz, jak gubi te. Wiem. Popatrzcie, ile razy mówiliśmy, że kozy coś mają z głowami. Tak. Ona nie może jeść No normalnie. nie, i to jest ta kuleczka. Kuleczka. Nasza. Musimy zablokować, bo wiecie, wypadnie jej noga i w końcu się wiecie, przestraszy się czegoś i się złamie. No. I tak to moment do wypadku. Kozy to chyba dużo, często giną. Kuźwa, te to muszą często ginąć. Ale ten to jest bysior. No może, możliwe, że jest sam. Jak jest sam, to będzie większą owcą. To będzie duży. Kopała tak przy nim, nie wiem dlaczego. Ja myślę, że one tą takim, Klaudia, tą drgawkami, to one ciepłotę ciała zwiększają, wiesz? Mhm. Ale ten to jest ładny. Kurde, równy ten koral. Czarniutki, taki wiesz, odcięty. Tak jak ten też pięknie. Dupeczek, ale ten jest chyba większy. Czy to jest ostatnie, czy... O, pierwszy próbuje wstać. Próbuje. Już, tak.
No wstawaj, bo jesteśmy ciekawi. Czy jesteś chłopcem czy dziewczynką? Marcin wydaje mu się, że to jest chłopiec, że to będzie duży chłopiec. Widzimy po główce. Jest prawie czysty. Patrz na to. Tak to jest, jak się przelewa z żarciem. No to pies to się wstydziła. Wiesz co, kochanie? Chłopczyk? No jednak. Wiem, że widziałem jajeczko. No. To bardziej Cześć, lubimy chłopczyku. samiczki, bo mogą z nami zostać. A ten... Ale samiczki też są fajne. Cześć, chłopczyku. No to ona samczyki rodzi. Chłopców, tak zawsze, no. A ty co mnie tutaj pukasz? Patrz na... No, to jest pulpet wis. On tak samo podchodzi, nie boi się i cały czas tupkuje, żeby go tego. Co ty po mnie łazisz, no? Próbuję wstać. No wstawaj, kawaler, wstawaj. On duży jest. Duży jest. Ona zawsze pojedynczego i dużego rodzi. Jeszcze, wiesz, mi nie jest łatwo, bo to jest tak miękko teraz, że wiesz... Poczekaj, żeby do siarki się napił, wiesz? Nie, siarka to jest jeszcze nie problem, nie wstaje. O, jest, stoi, jest, ojej. O, i tak się zachowują dziewczyny, jak jest marchewka z ziarnem. Daliśmy im nową dzisiaj lizawkę, Dolfos. A tutaj maluchy już, zobaczcie, tam jest jeden. No mama je! Mama je! Tutaj jeszcze, zobacz, jeszcze nie nie wszystko nie wyszło, tak. Ale wychodzi, to jest najważniejsze. Ale popatrz, tylko jedne dziwne, Tak, nie? Drugi tylko raz. jednego. No. O, widzicie jak tam kozy się przypychają? Tutaj owieczki, wszystkie 4 dzielnie mogą jeść z jednego korytka. A nie, tam kozy w tle będą się A szefową tłukły. trzeba całkiem zabrać, jak widzicie, bo będzie zadyma. Dokładnie. Marcin tam ją tutaj trzyma przy wiaderku. Ach. No, widziałaś, jak przyrżnęła? No, Ty przy mnie stoisz. no tak. Marta, nie psuj tutaj harmonii. Nie psuj harmonii. Żeby to mało ci. Zobacz, co tutaj jest. Jeszcze... Jak zwykle. Przerywamy sobie. Dobra, nie przerywaj. Tak. Jeszcze tak, na zakończenie tego odcinka chcielibyśmy się odnieść do jednego komentarza, który dostaliśmy pod poprzednim filmem. To był chyba tytuł Narodziny, Nowe Życie, 8 chyba z 40. I tam właśnie też pokazaliśmy naszą pierwszy wykot w tym roku baranka. I jedna osoba wspomniała z takim trochę żalem, no tak nam się wydaje, że szkoda, że nie mamy wykotników, że już tyle czasu upłynęło, że jest kolejny rok, kolejne wykoty, a my dalej jakoś się z tym nie uporaliśmy. Chcieliśmy się odnieść do tego. Ty zaczynasz czy ja? Ja mogę kawałek powiedzieć, No i dobra, bo jeszcze... no dobrze. No, przede wszystkim nie jest to takie proste, bo wykotnik to trzeba mieć pod niego dach. My mamy tych trochę zwierząt i wygrodzenie jakiemuś zwierzakowi tam, nie wiem, iluś tam, ja teraz nie wiem nawet ile potrzeba, ale jakieś tam ustalone ilości metrów kwadratowych jest po prostu dla nas niemożliwe fizycznie. Trzeba było budować nową oborę.
I jakby tutaj to na pewno stoi na przeszkodzie. My ciągle, jak wiecie, mamy bardzo mało infrastruktury. Pamiętajmy, że my w 4 lata z pola zrobiliśmy miejsce w dużej mierze samowystarczalne. Także no kurczę, co można zrobić, to można zrobić. Nam nikt nie pomaga. To nie jest tak, że no przyjdzie firma i zrobi, bo my to chcemy robić. Wiadomo, że to by było najprościej, ale też, i to Klaudia może powiedzieć, my wcale nie czujemy potrzeby. Tak, tak. Jak teraz w tym Tym bardziej w tym roku, przepraszam właśnie, Nie, jakby dobrze. to wychodzi, wiecie, z roku na rok, coraz bardziej widzimy, że po prostu to nie ma sensu. Jak zwróciliście uwagę na filmie, zwierzęta były bardzo spokojne. Nie przeszkadzaliśmy im, one czuły się zrelaksowane. Wiadomo, dla samej owieczki, która akurat też która miała wykot, no to dla niej samej generalnie był to przecież pewnego rodzaju stres, poród, prawda? Potężny stres. Natomiast no, nie zaobserwowaliśmy, a wydaje mi się, że jesteśmy dobrymi obserwatorami, ponieważ bardzo dużo czasu im poświęcamy, żeby jakoś nasza obecność negatywnie wpływała, czy jakoś ją irytowała. To jest jedna sprawa. Owieczka druga, mama, przyszła jej z pomocą. Dla nas to było po prostu ten moment tak wzruszający. Nie widzieliśmy tego wcześniej, to po prostu było coś pięknego. I tego w izolacji nie będziecie mieli. Tak, nie Czyli będzie... rozbijacie takimi izolatkami stado. Ja rozumiem, jeśli ktoś ma tych owiec, wiecie, czy tam kóz bardzo, bardzo dużo i faktycznie tu, no nie wiem, może w jakiś sposób te stado nie być takie zżyte, bardziej takie zestresowane, nie mam pojęcia, i że sobie robicie takie wykotniki. Natomiast w naszym przypadku, no dajcie spokój, to w ogóle, no, widzieliście sami, jak to wygląda. My generalnie nie jesteśmy potrzebni, my zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero drugi wykot, przecież to jeszcze dużo przed nami i pewnie nie raz coś się stanie, bo ja podejrzewam, że ta pani, która to pisała, czy ta osoba, która to pisała, miała na myśli to, że może zostać taka mała owieczka w jakiś sposób przygnieciona przez resztę stada. Ja wiem, że to jest w dobrej wierze jakby Tak. pisany komentarz, natomiast sami widzieliście, nikt nie podchodził, jak ona rodziła, wszyscy się patrzyli, była cisza, spokój, my chyba byliśmy na bliżej, później maluchy, jak ona już urodziła, druga przyszła po tego, ale nikt nie odwalał jakichś cyrków. Wiecie, owce ja jeszcze rozumiem, bo to jest owce i owce, ale my mamy kozy, Tak. i kozy są wredne i nic, zero, były tak ciche, były tak spokojne tego dnia i jest tak zawsze. Ja rozumiem, jeśli ktoś taką czuje potrzebę, niech to sobie robi. My chyba będziemy ryzykować nadal, ja nie widzę tu ryzyka, natomiast będziemy ryzykować nadal w ten sam sposób, bo nawet jeśli po 5 latach, nie daj Boże, odpukać, coś się przytrafi, dalej nie będziemy tego zwalać na to, że nie mamy wykotnika, raczej na to, że po prostu pech. Przede wszystkim my mamy małe stado. Mamy małe tak. stado. Inaczej prowadzone niż większość z was. prowadzone. Ono jest bardziej takie swobodne, naturalne, jak widzicie. Mają teraz 2 obórki. One nie są duże, dlatego mają 2 właśnie, żeby się podzieliły. Natomiast one lubią być razem. Połączyły się. Kozy z owcami, mimo wszystko, że kozy są wredne czasami, ale są jednością i bardzo ładnie się zachowywały. Nie przeszkadzały, nie bodły, nawet do paśnika to już później tam z boku trochę tam kuleczka się wpakowała, ale nie tam, gdzie akurat odbywał się wykot. Tak. Więc No to miała czyste. to jest jedna kwestia. Wracając jeszcze do tematu, który Marcin wspomniał na początku, finansowego. Dlaczego my nie zapewniamy właśnie naszym owieczkom czy kozom osobnych wykotników? No, wiecie, wybudowanie takiej obórki to są koszta, a my mamy małe stado, więc ja nie wiem, czy to po prostu w tym momencie... Ekonomicznie jest nieuzasadnione absolutnie. Dokładnie. Wiecie, ja tutaj też bym chciał, tak do osób, które myślą sobie o owcach i kózkach, to jest drogi biznes. Założenie takiego stada jest naprawdę drogie, zanim ono się zacznie zwracać, w szczególności takie małe stado, bo tak naprawdę, no wiecie, tam 3 baranki, które mamy na ubój, teraz zostawiliśmy jedną samiczkę, teraz też zostawimy jedną samiczkę, będą 3 uboje, no może sprzedamy żywca, oby ktoś chciał, bo piękne mamy baranki. To praktycznie może pokrywa koszt ich utrzymania. Zwierzaki jedzą dużo siana.
Trzeba im wyścielać, trzeba to wszystko sprzątać. To jest ciężkie, bardzo ciężkie, bo to się ubija, sprząta się raz na jakiś czas, na ogół 2 razy w sezonie. I no co tam jeszcze z jakichś takich rzeczy, no narzędzia, do paznokci, naprawdę jest przy nich troszeczkę zabawy. I teraz, jeśli macie to profesjonalnie zrobione, by tej zabawy będziecie mieli, no ale to jest jakby wasz sposób na życie i utrzymanie, więc ja to rozumiem, ale i wydawanie na kojce, wydawanie na dojrzewanie do mięsa, wydawanie na wszelkiego rodzaju takie udogodnienia, żeby to wszystko miało ręce i nogi, może ma to sens, ale musicie mieć jakby ilość zwierząt odpowiednią. W naszym przypadku, kiedy to są właściwie wszyscy nasi frenci no to się mija z celem dodawanie My wam tam. cały czas zaznaczamy, tak jak Marcin powiedział tutaj znaczące słowa, w naszym przypadku. W naszym przypadku. Zawsze zwracajcie na to uwagę, jaki my mamy tutaj areał, ilość tych zwierząt. Czego my chcemy od życia, a czego wy Tak, chcecie od życia. Ja wiem, że no, nie musicie nas przecież śledzić cały czas wszystkich naszych odcinków, ale staramy się właśnie często napominać, że my robimy to dla siebie. Robimy to dla siebie, to nie Dla rodziny najbliższych. I dla rodziny. To nie jest wystarczająca na przykład ilość mleka dla obdzielania. na handel, żeby po prostu można było sery robić. Oczywiście. Bardzo to dużo jest... osób też do nas pisze i po prostu no to słuchajcie, no nie masz czego. Tak, nie masz czego. Dlatego my to robimy dla siebie. Niektórzy mogą powiedzieć, że hobbystycznie, ale nam to wystarcza. Na nasze małe potrzeby to wystarcza. My mamy, no tak jak wspominaliśmy, raczej taki minimalistyczny styl życia. I to jest coś, co nas bardzo cieszy, to jest coś, co nam sprawia przyjemność. Poświęcanie troszeczkę, po troszku czasu na różne zwierzęta, ale cieszenie się nimi wszystkimi. Czas. Bo czas. Właśnie czas. Powiem wam, że nam to niesamowitą frajdę sprawia właśnie przebywanie z nimi. Widzicie, większość zwierząt naszych jest z nami tak zżyta i oswojona, że tutaj nie ma jakiegoś takiego między nami tarć żadnych. Łatwo się to prowadzi wszystko. Łatwo się to prowadzi i my po prostu, my kochamy z nimi przebywać, obserwować je, spędzać każdą wolną chwilę, którą możemy oczywiście, jeżeli nie mamy jakichś prac do zrobienia. I to jest nasze życie. To jest nasze życie, z którego my czerpiemy radość. I tym może akcentem tutaj zakończymy i chcielibyśmy... Akcent. A wiecie co to jest? Bo tak na początku tu powiesiłem. To wyciągnąłem Klaudii ze stanika. Ona często tak nosi, żeby pokazać, że ma większe piersi. Czy tak nosisz, Klaudia? A może ty tak nosisz w spodniach, co? No. Durny jesteś. Dobrze, my tutaj głupotki głupotkami, ale ja jeszcze chciałam was do takiej małej refleksji skłonić. Widzieliście zachowanie właśnie tych owieczek. Ja cały czas do tego wracam i ciągle o tym wspominam niejednokrotnie. I dobrze by było, żebyśmy wynieśli teraz taką małą naukę z tego momentu, który zaobserwowaliście. Żebyśmy sobie pomagali, byli wsparciem w każdej chwili, ponieważ nie każdy może o to poprosi, a potrzebuje. A czas ucieka? A czas ucieka. To nas łączy. Pamiętajcie, że łatwiej się biegnie w grupie niż każdy poszczególny w swoją stronę. No. Ale i też zauważcie, że często się mówi, że kochamy zwierzęta dlatego, bo są szczere, prawda? Tak. Czyli wiecie, ja nie chciałbym upraszczać człowieka. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą, więc jakby nie bądźmy owcami, bo to też jest dobrze. A no to już... Ale pewne cechy charakteru w stosunku do rodziny, do najbliższych na pewno są wskazane. No, takie proste, a jednocześnie u niektórych takie trudne. Znajdujmy dla siebie czas. I zobacz, jak to instynktownie u nich jest. A u nich jest to instynktownie? Instynktownie. Ja rozumiem, nie mają problemów, jakie my mamy, żeby się utrzymać, ale to dużo też nie kosztuje. No słuchajcie, godzinę, czas. Tak, ale taki pierwotny odruch czasami też by nam się przydał. No. Dobra, kończymy tym akcentem i co? Widzimy się z wami w niedzielę. Klaudia, ty mówisz o pierwotnym odruchu takiego lizania futra? Au, 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 au. Wszystko zepsujesz, no. Widzisz, Azja też. O, kaczki mamy chyba. Kaczki mamy dzikie? Chyba Idziemy tak, idziemy kaczki gonić dzikie, żeby nam sabu nie zjadły. Już pewnie jajeczka wypuściły. Poczekaj, ale do czegoś Azja tam szczeka? Wtedy jeszcze śnieg mamy. Azja, co tam jest? Aha, jeszcze śnieg tutaj. Piórko. To piórko, Azjola.
Dobry ty jesteś, taki obrończy pies, ojej, kto kochana moja, ty ty. się paruwa zrobiłaś strasznie. To już jest koniec. Nie jestem parówka, powiedz, nie jestem. Jesteś parówka. Nie. Parówka. Wstawaj bączku, wstawaj bączku. Stawaj parówka. Stawaj parówka. Stawaj. Chodź bączek. Chodź kochani, chodź. Chodź rybciu. Tak jest.